Dzień dobry, cześć! Krajobraz za mną na pewno Was nie zdziwi. Jesteśmy w lesie, mamy późną jesień, a ja wybrałam się na grzybobranie. Zabieram Was dzisiaj ze sobą. Chodźmy! Ten rok był bardzo obfity w grzyby. W mojej okolicy wysyp trwał naprawdę długo i nawet teraz, gdy mamy końcówkę listopada, odwiedzając las, możemy trafić na całkiem sporo darów natury. W porównaniu do poprzednich lat, w tym roku padało częściej, co na pewno sprzyjało temu, że pojawiła się masa grzybów. A co za tym idzie, w lesie spotykałam więcej grzybiarzy niż zazwyczaj. Choć film nagrywałam zaledwie kilka dni temu, to krajobraz zmienił się zupełnie. Nadeszła zima, a po jesieni nie ma ani śladu. Ale ja nie o tym. Krótka przerwa na reklamę. Podobnie jak w zeszłym roku, na rok 2024 przygotowałam kalendarze. Znajdziecie w nich zdjęcia przyrodnicze mojego autorstwa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie do mnie wiadomości prywatne. Koniec reklamy! Jak na razie mój koszyk wygląda tak. Mam tutaj tylko nóż, kubeczek i termos. Zobaczymy, czy dzisiejsze wyjście do lasu przyniesie mi coś ciekawego. Gdy zbieram grzyby dla siebie, szukam zazwyczaj tylko kilku gatunków. Niektóre z nich zobaczycie na filmie. Po niecałych 2 minutach wędrówki znalazłam pierwsze grzyby, które chcę zabrać i oto one. Przed Wami boczniak ostrygowaty. Jest to pospolity grzyb występujący prawie na całym świecie. Rośnie na martwym drewnie lub na osłabionych drzewach liściastych, np. na bukach czy brzozach. Może mieć różne odcienie szarości, brązu, a od spodu zaopatrzony jest w blaszki. Często rośnie w grupach, ja trafiłam na całkiem liczną. Nazwa grzyba pochodzi od tego, że jego zrośnięte osobniki przypominają ławicę ostryg, a z miejscem, z którego wyrasta, połączony jest bokiem. Weźmiemy jeszcze troszkę młodszych i obiad mamy z głowy. I tyle nam wystarczy. Tutaj mamy jeszcze starsze osobniki boczniaków ostrygowatych, tych już nie zabiorę do domu. Jak widzicie, różnią się one barwą od młodszych. Boczniaki wyrastają z pnia osiki od dołu do samiutkiej góry. Aby dostać się do tych na górze, na pewno potrzebowałabym drabiny. W koszyku mamy już trochę grzybów, zobaczymy, może po drodze uda nam się znaleźć coś jeszcze. Ruszyłam dalej. Na początku wędrowałam między około 20-letnimi brzozami, po czym przeniosłam się pod wiekowe dęby. Niektóre liście pod dębami są brązowe, a inne żółte i właśnie przez te drugie ciężko jest czasami wypatrzeć pieprzniki jadalne zwane kurkami. Tym razem mi się udało i znalazłam pierwszego pieprznika jadalnego. Są to jedne z moich ulubionych grzybów. Kilka tygodni wcześniej trafiłam na ich wysyp, co mnie niezmiernie ucieszyło, a to dlatego, że w ostatnich latach raczej nie mam do nich szczęścia. Pieprznik numer 1 ląduje w koszyku. Podobnie do boczniaka ostrygowatego, jest to gatunek kosmopolityczny. Można go znaleźć zarówno w lasach liściastych, a także iglastych. Są i kolejne. Na razie to grzybobranie mi się podoba. Tego dnia wyjątkowo nie spotkałam ani jednego grzybiarza. Powodem tego była zapewne wcześniejsza ulewa, która zniechęcała do wyjścia w teren. Ja poczekałam na moment, w którym przestało padać i od razu udałam się do lasu. Przy okazji grzybobrania skorzystałam z ostatnich jesiennych promieni słońca, które co jakiś czas wynurzało się zza chmur. Dęby i buki to drzewa, pod które chyba najczęściej zaglądam na grzybobraniu i w tym przypadku ta metoda zadziałała i również mi się poszczęściło. Jak na razie moje grzybobranie jest całkiem owocne. Jestem dosłownie kilka minut w lesie, a już mam taki zbiór.
Do południa cały czas lało, a teraz prognozy wskazują na to, że pogoda ma być znośna przez następne kilka godzin. Mam taką nadzieję, bo ruszamy na moje miejsce pieprznikowe, bo skoro pieprzniki rosną tutaj, to myślę, że znajdziemy je i tam. Tu sytuacja wygląda o wiele gorzej niż pod dębami, bo mamy mnóstwo liści czeremchy, które są żółte, pomarańczowe, dlatego znalezienie pieprzników może stanowić małe wyzwanie. Choć grzybów szukam zazwyczaj w miejscach łatwiej dostępnych, z mniejszą ilością wysokich roślin, to ostatnie zbiory zachęciły mnie do tego, że wróciłam w tę samą okolicę pełną paproci i kłujących jeżyn. Po pieprznikach jadalnych w mojej miejscówce ani śladu, dlatego musimy przenieść się gdzie indziej. A teraz, jak widzicie, grzybów będziemy szukać w borze sosnowym. No to idziemy! Z daleka wypatrzyłam znajomą mi jasno-pomarańczową barwę. Oczywiście były to słynne wśród amatorów grzybów bleczaje rydze. Kapelusze młodych osobników są wypukłe, z czasem stają się coraz bardziej wklęsłe. Od spodu mają pomarańczowe blaszki, a gdy dotkniemy mleczaja rydza, możemy dostrzec na dłoniach pomarańczowe mleczko. Grzyby te tworzą mikoryzę z drzewami z rodzaju pinus, czyli z sosnami. Oczywiście na mojej drodze znajduję również borowiki, ale nie przepadam za tymi grzybami, dlatego stawiam głównie na grzyby blaszkowe. Jeden gatunek grzyba, który typowo występuje w pobliżu sosen, mamy już w koszyku, a teraz znalazłam kolejny gatunek, który lubi sosny. Chodzi mi oczywiście o gąskę zielonkę. Grzyby te rosną w miejscach piaszczystych. W mojej okolicy można na nie trafić całkiem często. Ta gąska widać, że stała się ofiarą jakiegoś zwierzęcia. W koszyku mamy już całkiem kolorowo, są pomarańczowe pieprzniki jadalne, pomarańczowe rydze, żółte gąski zielonki i szare boczniaki. Jest zdrowy, więc go zabieramy. Podobnie jak borowików, podgrzybków jest również dużo, ale nie przepadam za nimi i zostawię je dla kolejnego grzybiarza. Myślę, że teraz jest idealny czas na krótką przerwę i wypicie herbaty. Na chwilę relaksu wybrałam lukę w drzewostanie sosnowym, gdzie usiadłam na pniaku. Co prawda słońce na dobre ukryło się za chmurami, ale i tak było bardzo przyjemnie. Na koniec grzybobrania postanowiłam wybrać się w jeszcze jedno miejsce, a dokładniej na skraj lasu, gdzie zazwyczaj znajduję mleczaje rydze. I mamy kolejnego pięknego, zdrowego rydza do zbioru. Kolejny rydz wlatuje prosto do koszyka, a jego młodszy brat jest robaczywy, więc zostaje na miejscu. Tyle grzybów w zupełności mi wystarczy. Są to same grzyby blaszkowe i jeszcze nie wiem, co z nich zrobię, ale podzielę się tym z wami w relacji. Jest parę minut po 15, a w lesie nagle zrobiło się o wiele ciemniej. Wygląda na to, że wkrótce będzie padać, dlatego szybkim krokiem kieruję się w stronę auta. Miało być szybko, ale po drodze zatrzymały mnie jeszcze takie oto piękne pieprzniki jadalne. Je też zabierzemy. Mój koszyk nie jest pełen, ale ilość grzybów, którą zebrałam, powinna być idealna na jutrzejszy obiad. To tyle na dziś ode mnie. Widzimy się następnym razem. Na razie! Jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał i działalność, to zapraszam na mój profil na Buy Coffee. Link znajdziesz w opisie. Przypominam o możliwości zamówienia kalendarza przyrodniczego na rok 2024, a teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.